Dzień dobry, cześć i siemanko. Tego jeszcze nikt nie pokazał na polskim YouTubie. Czy można odebrać 3 kokony Brachypelma Classy w 7 minut? Przekonajcie się sami. Zapraszam do obejrzenia filmu. Ok, zaczynamy. Kokon numer 1. Spróbuję delikatnie otworzyć, ponieważ mam kokony jeszcze po bokach. Jakoś tak. Wszędzie mówią, że brachypelmy powinny mieć terraria z podwójną wentylacją. Tutaj możecie się przekonać, czy to jest prawda, czy nie. Wszystkie pająki, które u mnie składają kokony, zasypują. Ja tutaj taką robię szparkę, żeby miały podwójną wentylację, a co do czego widzicie, że one to zakopują. Także z praktyki wychodzi, że one tego nie lubią i wolą wentylację tylko z góry. Dobra, jedziemy, koniec gadania. Szukanie kokonu po 60 dniach od ostatniego dnia, kiedy widziałem pajączka. Także delikatnie. Może gdzieś go zobaczę. Powinienem chyba mieć jakąś latarkę. Gdzie to się znajduje? Szukamy dalej. O, widzę pajączka. No to teraz szukamy. On by gdzieś tutaj. Szukamy kokonu. Mamy kokon. Jest chyba ususzony. Zaraz zobaczymy. Także zmieniamy kadr i patrzymy, jak to wygląda. Zmiana kadru. No i zobaczmy. A, jest wysuszony. Wysuszyła go, także trzymała go, to jest młoda samiczka, trzymała go na suchym miejscu terrarium. No i niestety wszystko wygląda w ten sposób. No ale to jest pierwszy jej kokon. Młoda samiczka z mojej hodowli. Zobaczymy, jak to będzie drugim razem. Ona wychodziła kilka razy, ja już coś wiedziałem, że jest nie tak. Zostawiała kokon na pół dnia, spacerowała po terrarium. Także jest jak jest. Zaczynamy kokon numer 2. Zobaczymy, otworzymy tu. Nie, musimy je bardziej wyciągnąć. O, i sami tu widzicie, jest zasypane wszystko. Nie lubią podwójnej wentylacji. Dobra. Dobra, zobaczymy, co tu będzie. Latarka. Nigdzie kokonu nie widać.
Ale samica jest chuda. No to musimy szukać dalej. Łopatka. Brakuje mi jednej ręki, także latarka w zęby. Widzę kokon. No ale już widać, że nieudany. Kapeć. Dobra, przestawimy go. I co tu mamy dalej? To młode samiczki są, także zdarza się, że te kokony są nieudane, no ale znając życie, wszystko powinno być dobrze za kolejnym razem. Dobra, teraz nie będę tutaj robił porządku. Zrobię jej porządek później. Także jedziemy dalej. Nie wiem, czy to mówiłem, że kokon numer 2, czy nie. Ale jeżeli nie mówiłem, to był kokon numer 2. To jedziemy dalej z tematem. 2 nieudane kokony. Zobaczymy, co tam tutaj słychać. One się tym razem tak pobunkrowały, że po prostu nie idzie odebrać kokonu po normalnym czasie. Mamy kokonik. Dobra. Też jest jakiś taki chyba suchy. No dobra, zamkniemy i bierzemy się do otwierania. Mamy trzeci kokon. No i co? No i otworzymy, zobaczymy. Nic nie wróżę. O, tu są jajeczka. Ale nic więcej nie widać. Same jajeczka. Nie wiem, czy to inkubować, czy nie. No, raczej z tego też nic nie będzie. Także 3 kokony do śmieci. Tak się wydaje, że dużo kokonów, ale to jednak chciałem Wam pokazać, jak to wygląda, że nie tylko człowiek się chwali super kokonami, ale też jest zawsze dużo kokonów nieudanych. No ale wybaczam im, bo to młode samiczki. Mam nadzieję, że to wszystko lepiej pójdzie w przyszłym roku z tymi samiczkami. One strasznie chciały do samców, pukały, stukały, także podopuszczałem. No i wyszło jak wyszło. Niestety na mojej hodowli był czarny dzień. Taki dzień był lub będzie na każdej dużej hodowli, więc postanowiłem Wam pokazać, jak to wszystko wygląda i już tłumaczę, jak to się wszystko stało, że się tego tamtego. Zrobiłem moim młodym samiczkom
takie ładne teraria, duże, dostały pierwszy raz szkła, wcześniej były w pojemnikach. No i tam sobie wszystko poukładały i w trakcie dopuszczania do moich starszych samiczek zaczęły strasznie pukać, stukać, wariować. Postanowiłem, jeżeli mam jeszcze kilka samców dorosłych, to dopuszczę do tych młodych samiczek, jak tak bardzo chcą. Po wszystkim oczywiście kopulacje były udane, po wszystkim zaczęły kombinować po terrarium, zaczęły się zakopywać, porobiły sobie takie kryjówki, zaczęły wychodzić, wchodzić, także no nie mogłem tego upilnować, nie wiedziałem, o co chodzi. Dupki zaczęły rosnąć i pewnego dnia zakopały się. Po pewnym czasie znowu wyszły i tak trwało to przez jakieś dobre 2 miesiące. Kiedy przestały już wychodzić, nie wiedziałem, czy to będzie kokon, czy może wylinka, ponieważ to są młode samiczki. Postanowiłem każdy dzień, kiedy je nie widzę, zapisywać, no ale teraz nie wiedziałem, czy, jak to powiedzieć, no nie wiedziałem, czy załóżmy, jak się zakopała i następny dzień złoży kokon, czy sobie poczeka z tydzień czasu i złoży kokon, czy może wylinkę, no ale jak już nie widziałem je długi czas, postanowiłem to sprawdzić, no i wyszło jak wyszło. Kokony były przesuszone, Bogu dzięki nie zostały zjedzone, bo ja uważam, że jak raz braszka zje kokon, to już poczuje ten smak i no, miałem takie przypadki, że za każdym razem jak złożyła kokon, zjadała swój kokon, zawartość kokonu. Więc nie wiedziałem, czy w środku, w tych terrariach, generalnie dałem za dużo podłoża, miały za dużo tego podłoża, ja nie miałem w ogóle zamiaru ich dopuszczać, po prostu chciałem, żeby sobie już w fajnych warunkach żyły. No i jak to wyszło? Po prostu jeżeli ja do tej pory miałem kokony na wierzchu lub mogłem zajrzeć, wiedziałem jak jest kokon, wtedy podwyższałem wilgotność, a w tym momencie, kiedy one były zakopane, nie wiedziałem, czy jest wylinka, czy będzie kokon, czy jest kokon i po prostu przesuszyłem te wszystkie kokony. Straty nie ma. Dobrze, jak mówię, że one nie zjadły tych kokonów. Mam nadzieję, że za rok będą udane kokony. Liczę na to, no ale wiecie, jeżeli zawsze miałem powyżej 700 sztuk, 3 kokony, także no parę złotych poszło bokiem. Ale nic straconego, niedługo będzie film, przygotowuję ten film na temat złotego dnia na mojej hodowli. Moi drodzy, szkoda, ale naprawdę daję swoje słowo, że no nic więcej nie mogłem zrobić, po prostu nie wiedziałem, na czym stoję. Jakbym wiedział, że są kokony, na pewno bym to kontrolował po swojemu i na pewno byłyby udane. Mam nadzieję, że w kolejnym roku będzie już wszystko ok. No i co? Jutro Exotic Fest w Poznaniu, także jeżeli ktoś by miał ochotę, zapraszam na Tropical Spiders na stoisko, gdzie będę. No i jakby ktoś chciał pogadać, zbić piątkę, jestem do waszej dyspozycji. To na tyle chyba, to będzie wszystko. Cześć i do zobaczenia w kolejnym filmiku.